Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Nokii 5530 Express Music z 2009 roku. To jak na Nokię z 2009 roku, to dość telefon ciekawie wygląda. W tym przypadku, jak widzicie, oporowy wyświetlacz. Tutaj mamy Symbiana i telefon tu jest muzyczny. Widzimy Express Music u samej góry. Tu sobie zobaczymy jeszcze obrazowo, jak ten telefon wygląda, a później sobie przejdziemy do demontażu i montażu, bo w tym przypadku tutaj prawdopodobnie nam tutaj soft wpadł. I sobie zobaczmy, tutaj u samej góry mamy włącznik i wyłącznik naszego telefoniku, później na bocznej ściance klawisze ściszenia, pogłaszania, tutaj suwak, którego brakuje niestety w tych wcześniejszych telefonach dotykowych, który tutaj blokuje nasz wyświetlacz. Na samym dole spust aparatu, tutaj prawdopodobnie z autofokusem. Na drugiej bocznej ściance widzimy tutaj gniazda, zapewne karty pamięci i karty SIM. No w tym przypadku telefon obsługuje karty pamięci microSD do 16 GB, więc tutaj możemy sobie wrzucić nawet kilkadziesiąt dobrej jakości dzwonków. Teraz sobie zobaczymy jeszcze aparacik. W tym przypadku jest to tylko 3,2 megapikselowy. Dość tutaj słabej jakości jak na taki telefon tutaj z 2009 roku dotykowy. Były lepsze zdecydowanie i dioda, która wspomaga nasz aparat nocą, która służy jako funkcja latarki, chyba nie, bo to jest bodajże chyba lampa błyskowa, a raczej tutaj tak. Na to wygląda. Jeszcze widzimy na samym dole, tu mamy 3,5 jacka, mini otwór tutaj na cienki bolec ładowarki, kabel USB tutaj w tym miejscu i jeszcze tutaj mini otwór na nasz mikrofonik. Tutaj widzę, że jeszcze w tym przypadku było piórko, widzicie, tu jest w tym miejscu dla naszego oporowego dotyku, żebyśmy się po prostu nie męczyli strasznie. Tutaj klikając nasz wyświetlacz, tu sobie zobaczymy naszą baterię. Jest to bateria BL4U, oczywiście oryginalna w tym telefoniku. Tutaj sobie podwadzimy, zobaczymy baterię. Posiada aż 1000 mAh, no ale w takim telefonie tutaj to było nawet za mało, ale długo tutaj wytrzymywała, bo ogólnie telefony z Symbianem długo wytrzymywały tutaj na baterii. Została wyprodukowana akurat w tym przypadku w Korei. Jeszcze informacje na nasze tutaj nalepce, wyprodukowany Węgry, model 5530 i wersja softu RM504. No i to wszystko takie podstawowe informacje tego telefoniku. No w tym przypadku oczywiście, że posiada tutaj Wi-Fi, Bluetooth, no i to nie posiada, ale te podstawowe funkcje jak najbardziej te tutaj bardziej z nowoczesnych. I teraz sobie tutaj przejdziemy może do demontażu od razu. Wyciągamy wszystko, wyciągamy naszą kartę pamięci i kartę SIM. I teraz zabieram się tutaj tu w tym przypadku nie ma żadnych śrubeczek po odjęciu tej baterii i klapki, tylko tu musimy prowadzić najpierw naszą budowę. Tu sobie może jedziemy gdzieś, łapiemy w takim miejscu, gdzie jest jakiś minimalny otwór. Tu musimy sobie wjechać płaskim narzędziem plastikowym. Może spróbujemy tutaj, gdzie jest slot karty SIM i karty pamięci. Chyba najlepiej będzie w tym miejscu. Raczej tak. No i spójrzcie, odłączamy te tutaj dwa elementy obudowy. To od razu Wam mówię, że telefon jest tutaj naprawdę prostym telefonem w demontażu, więc na pewno sobie poradzicie. Tutaj wierzę w Was, a tym bardziej tutaj z tym poradnikiem to już na pewno. Tu sobie wyciągamy naszą przednią ramkę obudowy. I teraz tutaj zobaczmy, musimy podwadzić. Tutaj mamy metalową taką ramkę z dwóch stron. Tu są te, widzimy, blokady. Tu kolejne.
My musimy tutaj wjechać sobie, każdą tutaj podnosić. Tutaj zobaczmy. I ostatnia. No i tamte już samoczynnie wyskoczą nam. Tu musimy uważać, bo tu jest panel dotykowy, więc żeby go nie uszkodzić, sobie go tak delikatnie na drugą stronę przekładamy, bo tu widzimy tasiemkę. Tutaj mamy do tracenia 4 śrubeczki już. Widzicie, jedna, druga, trzecia i czwarta. Więc sobie je odkręcimy. W tym przypadku potrzebujemy tutaj Torxa T6H. T6H, więc sobie je tutaj odkręcamy. To jak podnoszę ten telefonik, to znacznie lepszy obraz jest, tak mi się przynajmniej wydaje, jak spoglądam na tutaj obraz w telefonie. Tu jeszcze ta jedna, która zbytnio nie chce nam tutaj wyjść, ale już jest. Dobra, odkładamy sobie na bok śrubeczki, by nam się tutaj nie pomyliło. Tutaj spójrzcie na wyświetlacz, to pewnie jest pod wyświetleniem jeszcze jakieś śrubeczki są, musimy go podwadzić. Tutaj delikatnie. Ja do tego używam tutaj plastikowej tutaj nakładki z operatorów tej sieci, z karty SIM. Tu widzicie jest taśma wyświetlacza, wy to sobie nie uszkodzicie żadnej taśmy, więc sobie możemy tutaj swobodnie jechać do góry. No i mamy już tutaj wyświetlacz fajnie wymontowany. Tutaj wystarczy tylko podwadzić i wyciągnąć tutaj nasz wyświetlacz z płyty głównej. Także to już jest gotowe. Teraz sobie jedziemy z kolejnymi elementami. Tu sobie odkręcimy dwie śrubki. Ale żeby to zrobić, tutaj musimy zmienić nasz Torx na inny. I teraz w tym przypadku będzie inny Torx T5H. Tu sobie odkręcamy. I tutaj drugi. Sobie odkładamy inne miejsca, dlatego że to są całkiem inne tutaj śrubeczki. No i teraz nam zostało tylko tutaj wyciągnięcie tych wszystkich elementów. Tu już jest tak naprawdę prościzna, bo tutaj nam możliwe, że samoczynnie wszystko wyskoczy. Tutaj, ale oczywiście nie szarpimy tak bardzo, żeby tu nie uszkodzić nic. Tu nam się wszystko, widzę, rozkłada. Tu pod spodem widzę między płytą a tym środkowym korpusem taśmę, więc sobie ją tutaj rozłożymy. Tu jest taśma od naszego głośniczka. Tu jest kolejna taśma, która łączy tutaj tą tasiemkę od klawiszy tutaj funkcyjnych, więc sobie ją tutaj rozłączamy. No i już mamy tutaj prawie że całą płytę główną. Tu jeszcze jest kolejna taśma, która łączy nasz panel dotykowy. No i tak to wygląda. Tu już mamy naszą gołą taśmę, gołą płytę główną. Tutaj spójrzcie na nią, tak ona wygląda. Wszystko co jest na niej niestety jest spojone wraz z nią, więc troszkę trudno będzie nam to wymienić. Ale oczywiście przy troszkę tutaj przydamy pewne tutaj nasze narzędzia, pewne maszyny do tego stworzone, lutownice czy inne, to na pewno sobie z tym poradzimy bez problemu. No a tutaj jeśli chodzi o wibrację, wibracja jest tutaj spojona wraz z płytą główną. Tak to wygląda w tej Nokii. Tutaj zobaczymy jeszcze w korpusie znajduje się główny głośnik. Zawsze myślałem, że ta Express Music, właśnie ten model 5530 posiada dwa głośniki, ale się myliłem. Tutaj jeszcze jest port ładowania, oczywiście wymienny w prosty sposób. Tutaj
gniazdo 3,5 jack. No i tak to wygląda. Ja już tego nie odłączam. Widzicie, jak to wygląda wszystko. I tutaj panele dotykowe. No i dobra, wszystko to składamy w odwrotnej kolejności. Zakładamy naszą płytę główną na swoje miejsce tutaj. Tutaj jest pierwsza taśma naszego tutaj 3,5, więc sobie ją mocujemy. Tu jest. Później sobie mocujemy może nasz tutaj dotyk. Panel dotykowy, który będzie tutaj zamieszczony z tej strony. Tu jest łączenie naszego gniazda pierwszego. Tutaj miałem lekkie problemy z telefonem, z temperaturą, ale sobie tutaj wznawiamy nasz montaż tego telefoniku. Więc sobie tutaj zamocujemy nasz panel dotykowy na swoje miejsce. Tu już jest. Następnie głośniczek od rozmów tutaj na swoje miejsce. Tutaj musimy lekko telefon odwrócić. No i dopiero teraz sobie zamocujemy jest. Tu panel już jest, wszystko już jest. Tamto na dole już jest. To sobie teraz zamykamy, łączymy te dwa elementy i wkładamy wszystko tutaj w nasz korpusik. Tutaj wkładamy. Teraz sobie możemy tutaj sprawdzić nasze klawisze boczne, czy działają prawidłowo. Klikają, to jest OK. I wkładamy teraz nasz wyświetlacz tutaj główny. Tutaj na swoje miejsce. Tutaj wsuwamy. Tu sobie odpinamy tą klamrę, żeby nam tutaj nie blokowało. Tu wcześniej mi fajnie wchodziło, teraz coś... O, no i weszło. Przykręcamy te śrubki wcześniej odkręcone. Tutaj były znacznie mniejsze te śrubeczki. Przykładamy nasz wyświetlacz na swoje miejsce. Tutaj oczywiście go teraz może wytrzemy z tych brudów odcisków palców. To i innych zanieczyszczeń, które się dostały tutaj przez przypadek, kiedy go tutaj niby naprawialiśmy. Zakładam tą zaślepkę, która nam wyskoczyła na swoje miejsce. To chyba była po tej stronie. Zaślepeczka. I tutaj zaślepeczka druga nam wyskoczyła, a ona jest tutaj zarezerwowana. W tym przypadku to nie będziemy nakładać. Tutaj później założymy i zakładamy nasz tutaj panel dotykowy. Też go tutaj możemy przetrzeć z tych brudów. Jeśli tu oczywiście wymieniamy na nowy czy inny. Tutaj przed założeniem tego, widzicie, dotyku tutaj przykręcamy nasze śrubeczki. Tu było ich 4.
Więc sobie je przykręcimy. Tutaj czyszczę sobie wyświetlacz, a o najważniejszym troszkę zapomniałem, ale w porę już przypomniałem sobie, jest wszystko ok. Tutaj ostatni. Wyświetlacz jest prawie że czysty. Tutaj w górę troszeczkę jeszcze zawróciłem. Zakładamy tutaj panel dotykowy. Tutaj mocujemy na wszystkich naszych blokadach. Tutaj metalowych wszystkich stron. Tutaj od razu powiem, że bardzo fajna to konstrukcja, jeśli chodzi o demontaż tej Nokii. Tutaj bardzo praktyczny. Tutaj nic się przy okazji nie uszkodzi, wszystko jest takie stabilne, mocne, trwałe, a nie jak tutaj w Samsungach, wszystko się rozlatuje po jednym razie. I nakładamy z powrotem na swoje miejsce tą ramkę. Tutaj mocujemy na wszystkich naszych zatrzaskach z wszystkich stron. Zakładamy naszą baterię. Zakładamy tylną klapkę. No i to wszystko, jeśli chodzi tutaj o prawidłowy demontaż i montaż tej Nokii 5530 Express Music z 2009 roku. Jak widzieliście, nie taki diabeł straszny jak go malują. Nokia wydaje się dość zaawansowana, jeśli chodzi o demontaż. Jest naprawdę bardzo prostym telefonem tutaj w demontażu. Na pewno sobie poradzicie tutaj w dobrym zaciszu. A z tym pomocnikiem to na 100% sobie poradzicie. Wierzę tutaj w Was. Dzięki za dziś, dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w przyszłości. Cześć!